Siemka, witam Was w kolejnym odcinku mojego vloga. Jestem właśnie na Koh Samui i akurat dzisiaj będziemy szli ogarniać przedłużenie naszej wizy. Jesteśmy już tutaj 40 dni, możemy być 45, ale pójdziemy sobie załatwić wszystkie sprawy wcześniej, bo i tak to przedłużenie naszej wizy będzie obowiązywało od dnia jej zakończenia, więc tak naprawdę bez różnicy, kiedy byśmy poszli ją przedłużyć, i tak zacznie się liczyć od końca obecnie posiadanej wizy. Musieliśmy się odpowiednio ubrać. Ja akurat teraz mam odsłonięte ramiona, ale jeszcze mam bluzę, którą będę musiała na siebie ubrać przed wejściem do urzędu, ponieważ tutaj jest obowiązek zasłonienia ramion oraz nóg. Więc mamy leginsy, Rafał ma dresy, jesteśmy przygotowani i tyle. Lecimy! Przyjechaliśmy jeszcze do punktu Xero, żeby wydrukować wszystkie niezbędne dokumenty. Można też oczywiście wziąć je w Immigration Office, ale woleliśmy wypełnić je sobie wcześniej, również wykonać zdjęcie, które musi mieć wymiary 4x6 cm. Ważny jest również skan naszego paszportu oraz skan wizy. Ok, zdjęcia zrobione, jedziemy do biura imigracyjnego. Tak prezentuje się budynek na Koh Samui, w którym należy złożyć wniosek. Dostałam numerek A1079, a aktualnie jest A1073, więc przede mną jest niewiele osób. Wszystkie dokumenty zostały zabrane razem z naszym paszportem, więc teraz musimy czekać na gotową wizę. Przyszliśmy o godzinie 13, a wyszliśmy o godzinie 14:20, czyli całość zajęła nam godzina 20 minut. Poszłoby nam to szybciej, ale jeszcze musiałam wypełnić dróżdżki. Okazało się, że czegoś tam nie wypełniłam i wysłali nas na koniec kolejki, więc troszeczkę się to przedłużyło. Więc wejść do budynku już tak naprawdę trzeba z wypełnionymi wszystkimi formularzami. No bo jak się czegoś nie ma, to trzeba jeszcze raz sobie postać w kolejce. Co prawda na Koh Samui ta kolejka nie była jakaś duża. Od początku w sumie jak przyszliśmy, staliśmy jakieś 10 minut. Rafał stał w kolejce, ja wypełniałam dokumenty. No ale pani się zorientowała, że mnie nie ma w środku i kazała nam iść jeszcze na koniec. Się okazało, że czegoś nie mamy, więc znowu. No całość zajęła nam około godzina 20 minut. Po wypełnieniu wszystkich dokumentów i podejścia do odpowiedniego miejsca wyznaczony jest nam numer. Trzeba poczekać w kolejce, aż ten numer się ukaże. My czekaliśmy jakieś 20 minut. Poszłoby to szybciej, ale akurat była awaria systemu, zabrakło prądu i potem musieli wznawiać cały system, więc troszeczkę dłużej to zajęło. Wzięli nasze paszporty, pobrali opłatę. No i następnie czekaliśmy jakieś 20 minut, aż wszystko będzie gotowe. Dostaliśmy nasze paszporty z powrotem i tyle. W sumie gładko poszło. Koszt przedłużenia wizy wyniósł 1900 batów, czyli w przeliczeniu to jest jakieś 230-240 zł. Przejdźmy teraz do formalności, czyli jakie dokumenty są potrzebne, żeby wnioskować o przedłużenie wizy turystycznej. Przede wszystkim jest to dokument, który nazywa się TM30. Dostaniecie go w hotelu bądź też od właściciela mieszkania czy też domu, w jakim jesteście. Jest to dokument mówiący o tym, gdzie aktualnie jesteście, gdzie mieszkacie, więc niezależnie czy zostajecie w swoim hotelu przez tydzień, 2 tygodnie, miesiąc, czy jak tam długo chcecie, zawsze właściciel obiektu bądź oczywiście hotel jest obligowany do tego, żeby Wam taki dokument wystawić. Drugim dokumentem jest formularz, który nazywa się TM7. W nim musicie napisać swoje dane osobowe, adres, w którym aktualnie jesteście. Będzie również pytanie o cel, w jakim tutaj jesteście i dlaczego chcielibyście przedłużyć swoją wizę. Zawsze wpiszcie cel turystyczny. Nie trzeba pisać szczegółów, że macie w planach jechać powiedzmy na Koh Phangan czy później do Bangkoku. Po prostu wpiszcie cel turystyczny. Pamiętajcie, żeby ten dokument wypełnić z 2 stron, ponieważ ja właśnie o tym zapomniałam, w związku z czym musieliśmy od początku stać w kolejce. Zdjęcie, jakie jest wymagane, należy wkleić na właśnie tą odwrotną stronę tego formularza. Również wymagany będzie wypełniony dokument STM2, w
którym podpisujecie się pod zasadami pobytu w kraju. Wszystkie te dokumenty możecie sobie pobrać ze strony internetowej. Wystarczy na wyszukiwarce wpisać nazwę dokumentu oraz dopisać PDF i można je sobie ściągnąć na urządzenie, a następnie wydrukować, wypełnić przed przyjściem. Jeżeli tego nie zrobicie, to również dostępne są do wypełnienia te formularze przed wejściem do biura imigracyjnego. Moja rada, zabierzcie ze sobą długopis, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy tam jakiś długopis będzie. Przed wejściem do biura imigracyjnego jest taka duża informacja o tym, że nie można tam wchodzić w krótkich spodenkach oraz w bluzkach na ramkach. Natomiast nie było to zbytnio przestrzegane. Bardzo dużo osób było z odkrytymi ramionami, z krótkimi spodenkami, więc akurat na Koh Samui przejdzie, jeżeli będziecie tak ubrani. Natomiast w większych takich miastach, powiedzmy w Bangkoku, słyszałam, że to absolutnie nie przechodzi i wypraszają takie osoby. Jest to spowodowane tym, że kultura tutaj nakazuje, żeby mieć zakryte ramiona oraz zakryte nogi. Na Koh Samui nie zauważyłam, żeby była możliwość zrobienia sobie zdjęcia w biurze imigracyjnym, jak to jest na przykład w Bangkoku, więc jeżeli będziecie starać się o przedłużenie wizy tutaj, to wykonajcie sobie zdjęcie wcześniej. My płaciliśmy 180 batów za 4 zdjęcia. Niezbędne jest również skserowanie swojego paszportu, a także kartki, na której znajduje się pieczątka z wizą. Jestem przekonana, że każdy, kto jest tutaj już 45 dni, ma swój tajski numer telefonu. On również będzie niezbędny do wypełnienia wniosku o wydłużenie wizy turystycznej. To już tyle. Więcej dokumentów nie potrzebujemy. Dokładny spis napiszę w opisie tego filmiku. I jak zawsze, jeżeli podobał Ci się filmik, zostaw lajka, subskrypcję i zapraszam również na swojego Instagrama, w której na bieżąco relacjonuję swój pobyt w Tajlandii. Cześć! A tak wygląda wiza i jej przedłużenie.